A już za chwileczkę bardzo serdecznie zaproszę Państwa na kolejny wykład i mam nadzieję, że do tego czasu się tutaj wszyscy pięknie pozbieramy. A ja tylko wprowadzę nas, mam nadzieję, najczulej, jak się tylko da w tematykę tego wykładu. Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie współzależny. Jest to oczywiście fragment mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk, wygłoszony w 2018 roku i pewnie wielu z nas bardzo dobrze znany. I ta czułość jest też kategorią, z którą możemy podejść również do miasta, również do projektowania, nie tylko do innych ludzi, również do drzewa pewnie. Jeśli o nim będziemy mówić, to ja teraz poproszę wszystkie panie w tym feministycznym panelu. Czy ja mogę panie prosić? Pani Ewo wołają. One jeszcze ostatnie ustalenia czynią, ale jak będą panie wchodziły na scenę, to ja będę w stanie przedstawiać kogo, tylko podajemy wszystkie mikrofony, żeby było pięknie. Na początku, jeszcze zanim wykład się rozpocznie, to przede wszystkim powiem, że jego część będzie tłumaczona. Będzie z nami pani Leslie Kern, która pisze o płci i o miastach i ona właśnie będzie tłumaczona przez profesora Adama Wojtaszka i przez Pawła Jędrzejko, którym bardzo za to tłumaczenie będziemy dziękować. Panie profesorze, naprawdę jesteśmy wdzięczni. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Wchodzi szefowa Zamku Cieszyn, która projektowaniem zajmuje się od lat 100 i przeprojektowała scenę od razu, poprzesuwała meble, zbliżyła się do Państwa, żeby być jak najbliżej. Mimo tego, że ta rzeka rzeczywiście nas dzieli. Bliżej bardziej już nie, Ewo, ze względu na mikrofony, które będą wchodziły w głośnik, który jest nad Tobą. Tak jak ja mniej więcej do tej linii, bo zaraz by było sprzęgnięcie. Ewa Gołębiowska, wieloletnia dyrektor Zamku Cieszyn. To jest taki, jeśli Państwo nie wiecie, chociaż myślę, że dużo osób bardzo wie, regionalny ośrodek, z którego myśl o projektowaniu wypłynęła nie tylko na całą Polskę, ale i całą Europę, prawda? Świat też byśmy zahaczyli. No dobrze. Joanna Erbel jest z nami, socjolożka i działaczka miejska, która w kategoriach czułości czule spogląda na aktywności ludzkie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami doktor Joanna Jurga. Mam nadzieję, Miało być że bez stopni i tytułów. Miało być bez? Miało być czule. Architektka, projektantka, poznańska School of Form. No ale Nawet już warszawska. Już warszawska. Czyli wszystko źle jednak. Proszę czule wobec zapowiadających też. Bez doktor, no. Joanna Jurga, proszę zapamiętać to nazwisko. Tak. Leslie Kern, to już wiemy, pojawi się tutaj z nami na tym ekraniku. Nawet jeżeli Państwo nie będziecie widzieć, to bardzo proszę się nie przejmować tym, aż tak bardzo ważne jest, co pani doktor powie i ona nam właśnie wszystko to wyjaśniać będzie. Ja wiem, że tam źle widać po drugiej stronie ten ekran, ale nic na to nie poradzimy, słychać będzie. Aneta Moczkowska, projektantka przyszłości. Entuzjastka dialogu i zarządzania przestrzenią publiczną i też od 25 lat praktyczka w samorządach, prawda? Tak. Wszystkie te piękne feminatywy. Weronika Zdziarska jest też z nami, bardzo się cieszę, zainteresowana architekturą, którą, no dlatego też może na końcu, nie tylko dlatego, że jak Zdziarska, humanitarną, bo to taki piękna też czuła kategoria, o której warto posłuchać. Ewa, cała w zamyśleniu, oddaję Ci głos. Masz mikrofon? Oddaję Ci głos i mikrofon. To jak ja będę pytać ludzi z drugiej strony? Oddaję Państwu. Ja tylko sprawdzę, czy mnie słychać. Dziękuję. Ja już wiem, że mnie słychać, bo to jest mikrofon Ani Dudzińskiej. Dobrze, że jesteś z nami. Zdobędziesz kolejny.
Pomyślałam sobie, że jesteśmy w takim dziwnym mieście. Katowice 100 lat temu było wioską w końcu. Jesteśmy nad rzeką, która bywa wciąż rzeką, ale także ściekiem. Ja pochodzę z bardzo małego miasta, mieszkam w bardzo małym mieście, które z kolei było stolicą Krzyżowa. Więc co to jest miasto tak naprawdę? Jestem też polonistką i wiem, że miasto to miejsce, ale w Staropolszczyźnie miasto nazywało się Grodem. I ten gród był od grodzenia, bo to miasto było ogrodzone obronnym murem. Więc moglibyśmy powiedzieć miasto, miejsce ogrodzone. I dzielimy od razu. Więc Mało czule. co to jest miasto? Ja poprosiłam prelegentki o 3 słowa i będę je zapisywać. Pani Weronika. Dzień dobry. Dla mnie dzisiejsze miasto to różnorodność, spontaniczność i spotkanie. Pani Joanna. To może do tego przestrzeń, relacje i za profesorem Matyją wzór życia typowy dla danej epoki. Dziękuję. Pani Aneta. Ja posłużę się 2 słowami. To wspólnota opowieści. Miałam bardzo podobnie, bo chaos społeczności. Wspólnota opowieści i Chaos społeczności. chaos. Czyli jak te opowieści są opowiadane. Chaos. Chaos społeczności. Społeczność. Różnorodność, spontaniczność, spotkanie, relacje, przestrzeń, wspólnota opowieści, chaos społeczności. O czym zapomniałam, czego nie zdążyłam zapisać? No ten wzór życia, czyli Wzór praktyki. życia. Wzór życia. Ja dam moje jedno słowo, hałas. Miasto służy wszelkiego rodzaju czynnościom, tym indywidualnym, tym w małych wspólnotach, ale też takim w masie ludzi, których łączy jakaś wspólna potrzeba albo cel, na przykład podczas strajku. Dlatego dla mnie miasto powinno być taką przestrzenią, w której realizuje się demokracja, ale w związku z tym łączą się też z tym różne problemy, które spotykają nasze demokracje, dlatego niestety często miasto służy przemocy, służy agresji i służy wykluczeniom. No, pani Joanno. Miasto powinno służyć życiu i rozwojowi, tak? A jest trochę taką przestrzenią, gdzie jest na przykład przestrzenią inwestycji, przestrzenią napięć, przestrzenią antagonizmu, więc to jest taka przestrzeń, w której się poruszamy. Czy państwo słyszą dobrze? Świetnie. Bo to bardzo są ważne słowa. My mówimy bardzo krótko. Bardzo mi zależy, żeby osoby, które siedzą tam za rawą, żeby nas słyszały. Aneto. Jesteśmy bardzo czułe na to, co Państwo tam słyszycie, więc bardzo nam zależy być słyszalnymi. Ja myślę, że tak trywialnie może mówiąc, ale że miasto służy mieszkańcom, ale tak naprawdę służy naszej percepcji, naszym odczuciom, temu jak się czujemy, tak jak w tej przestrzeni, jak to miasto powinno zaspokajać te nasze potrzeby. Jak ono je zaspokaja, jak to wygląda, to już jest zupełnie inna opowieść, ale na pewno ja bym tak chciała, żeby ono służyło mi, moim najbliższym i mieszkańcom i ludziom, z którymi się spotykam, żeby zaspokajało moje potrzeby. Pani Anno, komu służy? Sprzecznym interesom. Leslie Kern, hello. Good to see you. Hello, Leslie. What Good to town see you. is? What Please. is town for you? What is this? Hello. My 3 words are movement, difference, and connection. 3 słowa, które ja wybrałam, to ruch, różnice i połączenie. The question, Paweł, pytanie było, komu służy miasto? Komu służy miasto? Who does the city serve? In my opinion, the city has been set up to serve the needs mostly of men, of
those who commute from home to work in a simple linear way. And often the ways that women move through and use the city have been neglected in urban planning. Według mojej opinii miasto służy głównie mężczyznom, tym, którzy dojeżdżają na co dzień do pracy i to właśnie pod nich miasto dotychczas było zwykle planowane. No, to jakby mamy wstęp do następnego pytania. So now we have an introduction to the next Kogo, question. co wykluczamy? Who and how gets Miasto ze excluded? względu na swoją różnorodność jest przestrzenią wielu kompromisów. The I dla town różnych grup to doświadczenie wykluczenia staje się takie is wspólnotowe a i na space tyle of many częste, że compromises. uniemożliwia korzystanie But z obviously przestrzeni there are publicznej also spaces przez of całą dobę albo exclusion przez część tej doby i takie jest na przykład that, doświadczenie kobiet for ze względu na instance, make it impossible poczucie zagrożenia i realne women to make doświadczenia use przemocy. of that Poza city tym space wykluczamy z miasta też inne grupy, to na the full przykład extent. For osoby instance, there starsze, are osoby z spaces of danger, niepełnosprawnościami spaces czy of osoby o violence szczególnej that wrażliwości, in particular affect women. oraz na przykład inne gatunki, czego skutki dopiero zaczynamy odczuwać. Dobrze, to wykluczamy tych, którzy nie są u władzy i to jak się zmienia dyskusja o tym, jak współtworzyć nasz świat, to poszczególne głosy dochodzą And we hear do different głosu, znaczy voices poszczególne grupy dochodzą do concerning how głosu, that co space zresztą should widać change. po programie tego festiwalu, który ma na Which is przykład duży also nacisk visible na in the program of this dostępność. festival. Jesteśmy obok przyrody. Pewnie kilka Where lat we temu combine the my discourse of toczyliśmy nature tę with the dyskusję w discourse of innym urban składzie, w innej remember, przestrzeni. A slightly different Więc conversation with a slightly miasta different wykluczają panel słabszych, in a ale different też place, mogą where je we talked about wkluczać, how cities więc jesteśmy oust teraz w the takim weaker momencie ones. transformacji, bardzo ciekawym zresztą. But right now we are witnessing a Wykluczamy transformation tych, which is very których interesting. nie widzimy, nie słyszymy i z nimi nie rozmawiamy. Znaczy nie doświadczamy też ich opowieści. To są ci wszyscy, o których wcześniej Ania mówiły, ale też ważne jest, co chciałam powiedzieć i właściwie chciałam na początku powiedzieć, Ewo, myślę, że mi pozwolisz teraz dosłownie taką krótką anegdotę Państwu powiedzieć, że jak paręnaście miesięcy temu rozmawiałam z osobami, które zajmują się liderstwem w samorządzie i poproszono mnie o wykład i o rozmowę w zakresie właśnie budowania liderstwa w samorządzie i powiedziałam, że wiecie co, ja bym tak chciała powiedzieć o czułości w miastach. I usłyszałam od właśnie tychże liderów, że ale przestań, to takie słabe, to takie babskie, to takie w ogóle nie. No my tutaj przecież mężczyźni jesteśmy w tych samorządach, my potrzebujemy siły, sprawczości i takiej właśnie bycia silnymi liderem. I to jest właśnie i taka postawa w moim przekonaniu, ona właśnie wyklucza tych wszystkich, których nie dostrzegamy przez to bycia silnym, bycia takim do przodu, takim, który osiąga sukcesy. Więc wydaje mi się, że w tych naszych miastach, w tych naszych przestrzeniach wykluczamy tych, których nie doświadczamy, z którymi mamy problem, żeby wysłuchać i być w ich opowieści, w ich bańce, która opowiada ich historię życia w przestrzeni. Ale to jest ciekawe, bo ty powiedziałeś, że wykluczamy ich na tym poziomie, że my ich nie widzimy i nie doświadczamy. A ja mam jeszcze bardzo głębokie poczucie, że my również wykluczamy tych, których nie chcemy widzieć i nie chcemy słyszeć. Że bardzo często mamy taką bardzo wybiórczą percepcję i z tego poziomu, jak ja to mówię, syndromu Boga, czyli tego, że ja wiem, co jest dobre dla wszystkich, od razu wycinam wszystkich tych, którzy mi nie pasują do obrazka i robię to bardzo świadomie. W sensie to wykluczanie w mieście nie jest tylko z poziomu nieświadomki, nie wiem, nie zauważyłem, na przykład nie byłem w ciąży, albo nie jestem stara, tylko z tego poziomu, że ci wszyscy mi nie pasują do obrazka, więc ja ich tak skutecznie wytnę. Nie chciałam tak bardzo radykalnie. No dobra, no to z kim je tworzymy, albo może z kim chcielibyśmy współtworzyć miasto? So with whom would we Wydaje like się, to że, co-create the city? tak jak w procesie planowania użytkownicy nie mają aż tak wielkiego wpływu, to już na samo tworzenie miasta bardzo duży wpływ When it mają comes to the urban różni jego planning, użytkownicy. the end I ten users do wpływ not może być really bardzo have dobry, the decisive ale voice. przestrzenie publiczne But mają then in terms też of ten its, potencjał, żeby być przejmowane of the przez city, jakieś of the grupy design, its przemocowe. further No i application, to takie it's a współtworzenie different miasta story. przez planistów i przez użytkowników. Mogę powiedzieć o jednym takim ciekawym projekcie w Santiago w is Chile, basically between the gdzie designers and planiści those zauważyli, że who actually live opustosłałe in w that nocy space. miasta stają się właśnie przestrzeniami przemocy. Zaproponowali tam nowe struktury, nowe funkcje,
na I've got przykład a practical siłownie example. czy kina plenerowe. Some of the leaders of the Sprowadziło to cities nowe grupy recognizing that użytkowników certain o różnych urban porach spaces miasta are the spaces i podniosło się of znacząco violence. bezpieczeństwo, They have ale instituted kluczowa wydaje mi się w tym procesie tworzenia miasta degree rola tych of, użytkowników, które te control ramy over the urban naszkicowane przez planning in planistów order to wypełniają. eliminate No, projektować powinniśmy ze wszystkimi, ale też powinniśmy sobie pozwolić na konflikt, na to, żeby wypowiedzieć nasze potrzeby, dać innym wypowiedzieć swoje potrzeby i też pamiętać o tym, że miasta będą istniały w przyszłości, więc trzeba myśleć o tych przyszłych pokoleniach, o ich potrzebach. To zresztą bardzo dobrze widać w polityce mieszkaniowej, gdzie wiadomo, że kolejne pokolenia nie powtórzą tego schematu, nawet kredytowego, w który weszło moje pokolenie i starsze. Będą mieszkały w mieszkaniach na wynajem. Większość mieszkań na wynajem budowanych to są jedno- albo dwupokojowe mieszkania. Więc pytanie, gdzie w przyszłości będą mieszkały rodziny? I to są takie pytania, które powinniśmy sobie zadawać. Według mnie będą mieszkały w mniejszych miastach, co jest szansą dla tych mniejszych miast, bo no i tu też jest ta kwestia, o czym ty, Weronika, mówiłaś, czyli przyrody, tak? Czyli też pamiętać o interesach i tych takich niemych aktorach, nazywanych w socjologii aktorami nieludzkimi. Zgodzę się absolutnie z Joanną. Projektujmy z wszystkimi, ale z jednym drobnym zastrzeżeniem. Dajmy szansę tym, którzy projektują w swojej różnorodności, bo ja sobie wyobrażam projektowanie również z matematykami, z fizykami, z odbiorcami tej przestrzeni różnych zawodów, kompetencji i kwalifikacji, ale dajmy też sobie taką przestrzeń na to, żeby te wszystkie kompetencje zderzyć i uwierzyć w to, co my robimy, jak postrzegamy przestrzeń, jak się w niej odnajdujemy i oddać to potem też ekspertom, którzy wytłumaczą, dlaczego pewne rzeczy są tak, a nie inaczej realizowane, albo dlaczego tak, a nie inaczej jakby tą przestrzeń tak odbieramy, bo to jest to, co we wcześniejszym panelu usłyszałam, że zupełnie chyba ty mówiłaś, Anna, że inaczej mówimy o tym, co robimy w danym mieszkaniu, a co inaczej, jak zaczynamy siebie obserwować, albo nas ktoś obserwuje i się okazuje, że w tym mieszkaniu wykonujemy zupełnie inne czynności, więc to i tego już my sami, jakby projektując tą przestrzeń, jesteśmy w stanie osiągnąć, więc potrzebujemy ekspertów, którzy nam to pokażą, bo trochę dzisiaj mamy tak, że jesteśmy w świecie wizualizacji, nie? W świecie budynków architektonicznych, które nas zachwycają, bądź nie, różne emocje w nas wytwarzają. A przejdźmy do takiej rzeczywistości naszej prowadzonej codziennej rzeczywistości, czyli nawyków, które tak naprawdę mamy. I to jest to projektowanie z nami, ale jednak oparte o tą ekspercką, jakże istotną wiedzę, którą należałoby wykorzystać. Ja mam jeszcze takie marzenie, żebyśmy wrócili do człowieka i do jego naturalnego otoczenia, tak jak było powiedziane o zwierzętach. Straszne jest to stwierdzenie istoty nieludzkie. W sensie jest w nim coś takiego bardzo brutalnego, ale myślę o tym, że w tej chwili miasta są współtworzone w Polsce głównie z oręża deweloperów i z jakiejś takiej dyktatury pieniądza w dużym stopniu. I w poprzedniej panelu była rozmowa o tym, co decyduje, że ludzie się osiedlają w danym miejscu. Ja cały czas uważam, że to jest kwestia metra kwadratowego, znaczy cena metra kwadratowego w dużym stopniu. I mało kto ma możliwość patrzenia na elewację budynku albo zagospodarowanie dookoła. A zapominamy o tym, że my już jesteśmy w kryzysie klimatycznym, więc te miasta przyszłości będą przed nami stawiać zupełnie nowe wyzwania, bo prawdopodobnie będą to ekosystemy zupełnie zamknięte, czego w tej chwili nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo kojarzą nam się z więzieniem, a to jest miasto przyszłości. No, miasto przyszłości, ale nim przejdziemy do przyszłości, ja obawiam się, że możemy wykluczyć z naszej żywej dyskusji Leslie Kern. Więc Leslie, dwa pytania. Kogo wykluczamy z planowania miasta, a z kim chcielibyśmy je współtworzyć? Thank you for the questions, and I agree with all of the comments that I've heard so far from everyone. I think we do tend to exclude those who don't tend to have a seat at the table in terms of the world of design, the world of city planning, and the world of city politics. I always like to say that you can't come up with a solution to a problem that you don't know exists. So if something is not in your experience, whether that is
caregiving, whether that's the experience of having a disability, the experience of being an immigrant or someone who doesn't speak the language. Any of these differences could contribute to a different experience of the city. And when those people are not sitting at the table, then their perspectives are lost. And even when designers have really good intentions, they may end up excluding people because they are simply unaware of the true nature of some of the challenges that different groups face. Zgadzam się z opiniami, z odpowiedziami, które już zostały udzielone na te postawione wcześniej pytania, ale chciałbym podkreślić, że ci, którzy są decydentami, ci, którzy zasiadają przy stołach, tam gdzie zapadają różne decyzje, często podejmują je w sposób taki, że one są złe dla pozostałych. Po prostu nie mają odpowiedniej perspektywy, nie rozumieją punktu widzenia osób, które są w jakiś sposób wykluczone. Nie mają doświadczeń osób, które zapewniają komuś opiekę w domu, osób, które są niepełnosprawne, nie mają perspektywy imigrantów, nie wiedzą, jak to wszystko z ich perspektywy wygląda. Dlatego też ta perspektywa nie jest brana w ogóle pod uwagę przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących planowania miasta. Dziękuję. Ostatnie pytanie z serii polskiej deklinacji. O kim, o czym zapominamy? Tak, zapominamy o tych... Is this question for me? Tak. Leslie pyta, czy to pytanie do niej? Pytanie będzie do wszystkich Pytanie- i zrobimy rundę i Leslie będzie miała okazję w jakimś sensie też podsumować to, co usłyszał. Więc zapominamy moim zdaniem o tym, że nasz świat jest naprawdę bardzo złożony i to złożony poza takimi szerokimi kategoriami, o jakich zwykle myślimy, tak kobieta, osoba z niepełnosprawnością, osoba innej rasy, czy religii, czy narodowości. Wydaje mi się, że prawdziwe doświadczenie rzeczywistości jest naprawdę strasznie skomplikowane i że doświadczenie pojedynczego człowieka jest czymś więcej niż sumą takich przynależności do tych różnych kategorii. Więc ta czułość jest czymś jeszcze bardziej skomplikowanym w moim odczuciu niż nam się wydaje, po prostu nie tylko czułością na takie szerokie, wykluczone grupy, ale czułością na każdego pojedynczego człowieka, który jest bardzo wyjątkowy. Ja uważam, że zapominamy o tym, że przyszłość może wyglądać inaczej niż teraźniejszość, nawet jeżeli mamy doświadczenie zmiany i to zmiany zarówno dyskursu, jak i przestrzeni wokół nas. Tak, zapominamy absolutnie o tym, że przed nami tworzenie scenariuszy przyszłości, że to jest jedyna droga, która jest w stanie odpowiedzieć na pytania, co zrobić dzisiaj, żeby to jutro było zupełnie inne i bardziej dla nas jakby przyjazne, żeby ta przestrzeń też była przyjazna. Ja chciałabym tylko powiedzieć od doświadczenia swojego, tego ponad 20-letniego w zarządzaniu administracji, że zapominamy o tym, że administracja ma mnóstwo rzeczy, które trzeba wykonać tu i teraz i administracja nie ma tej przestrzeni, albo jej nie generuje i nie tworzy, bo to nie jest tak, że nie da się jej zrobić, ale ona nie ma tej przestrzeni do tego, żeby pracować z scenariuszami przyszłości. I to jest moje wołanie, naprawdę wołanie z wielkiego, głębokiego doświadczenia, żebyśmy w końcu znaleźli czas, zatrzymali się i tworzyli think tanki w miastach, które mówią o tym, jak to miasto w przyszłości może wyglądać, że to musi być obszar zupełnie różnych kompetencji, różnych ludzi, którzy będą wiedzieli, o kim nie zapomnieć i jak zaprojektować, żeby nie zapomnieć i że nie tylko projektowanie jako projektowanie, ale scenariusze przyszłości również mają dotyczyć i kultury, i edukacji, wielu obszarów, na co składa się doznawanie, odczuwanie, percepcja miasta, więc gdyby administracja bo wyszłam z tego budynku Uniwersytetu Śląskiego, kończąc politologię i specjalizację politykę samorządową, wyszłam jako wielki ideowiec, że to tylko administracja ma tą moc, żeby zmieniać świat na lepsze. Nikt mi tej mojej misji nie zabije, choćby nie wiem, co się wydarzyło w moim życiu zawodowym i na pewno w nią nie przestanę wierzyć, ale dzisiaj jestem w takim punkcie, że wołam o to, żebyśmy nie zapominali właśnie, jak tworzyć te scenariusze przyszłości w administracji, więc to jest moje wołanie do wszystkich. A to musi być inny panel, a nie będzie krótki.
Ja myślę, że zapominamy o tym, że nie jesteśmy pępkiem świata i że jeżeli decydujemy się na mieszkanie w wspólnocie, czyli w mieście, to się tą przestrzenią dzielimy. I myślę, że to jest taki empatia i to, że nie tylko my i nie tylko o mnie, przeze mnie, dla mnie, tylko dla nas. Leslie, o czym zapominamy? I think we often forget about the fact that people have bodies, that we are humans, we are organisms, and we sometimes seem to design the city as though we are machines or simply economic producers, and forgetting the fact that we all have needs for rest and water and food, shade, shelter. We all need to go to the toilet. We need to look after others. And too often our urban environments are very inhumane. They don't respect the fact that we are not machines, that we are embodied creatures that do have these needs. And when I think about the idea of the sensitive city, I really do think that it's important to consider human bodies and to consider that there are different human bodies that might have different needs as well. So I would like to see more of that consciousness brought back into city planning, where we can have more spaces of rest, spaces of pleasure, spaces that treat us well and don't assume that we are just moving through to go to work and to go to home, but that the city itself is a space for all kinds of human activities. Wydaje mi się, że najczęściej zapominamy o tym, że mamy ciała, że jesteśmy bytami ucieleśnionymi. Zapominamy o tych wszystkich naszych cielesnych potrzebach, które są równie ważne jak te związane z życiem miasta. Zapominamy o tym, że potrzebujemy odpoczynku, że potrzebne są nam toalety, że potrzebujemy miejsca, w których się czujemy dobrze. I myślę, że w planowaniu miast powinniśmy uwzględnić to, że nie jesteśmy tylko maszynami dojeżdżającymi z miejsca naszego zamieszkania do pracy i z powrotem, ale również powinniśmy zadbać o te wszystkie inne potrzeby, których często w naszych planach miejskich w ogóle nie ma, nie są one uwzględniane. Te nasze małe niedoskonałości, ucieleśnienie, to powinno być uwzględniane w planowaniu miasta. Moją rolą jest także pilnowanie czasu. Jesteśmy w połowie, mamy pół godziny, damy radę. Seria pytań poważnych przed nami, rozgrzewka deklinacyjna za nami. Dlaczego zapominamy? Wydaje mi się, że zapominamy po pierwsze dlatego, że nie mamy w sobie wystarczająco dużo rozwiniętej empatii i czułości, ale też dlatego, że to jest po prostu dużo łatwiejsze, że projekt, który uwzględnia taką złożoność, staje się dużo bardziej skomplikowany i wymaga innowacyjnych rozwiązań, wymaga wysiłku intelektualnego, czasu, energii, pieniędzy. Więc chyba przede wszystkim zapominamy dlatego, że nie uznaliśmy jeszcze wystarczająco szeroko jako społeczeństwo, że to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, żeby pamiętać. Znaczy, mi się wydaje, że nie zapominamy, tylko bardzo wybiórczo pamiętamy i mamy tendencję do pamiętania rzeczy negatywnych, co sprawia, że potem o przyszłości myślimy w sposób bardziej dystopijny, niż jakbyśmy patrzyli na dużo rzeczy takich, które się zdarzyły. Ja na przykład przez całe swoje życie się zajmuję rzeczami, które są niemożliwe, tak? No i 80% nie wyszło pewnie, ale to 20% to jest ta zmiana świata, którą oglądamy, więc musimy uczyć się tak pamiętać, żeby to było dobre dla nas. Ja bym dodała jeszcze do tego wszystkiego, że nie poszerzamy swojej świadomości i tego nam bardzo brakuje. To wychodzenie poza te swoje własne horyzonty po to, żeby zobaczyć coś więcej. Może wtedy byśmy ani nie wykluczali, ale może wtedy byśmy jednak usłyszeli, znaleźli. Także poszerzanie świadomości tak po pierwsze dla mnie.
Ja chyba za Joanną powiem o neuroplastyczności, w sensie mózg można ćwiczyć i trzeba to robić i czym więcej będziemy ćwiczyć pamięć, tym łatwiej nam będzie pamiętać. I to jest biologicznie udowodnione, więc jestem po prostu za tym, żeby ćwiczyć, pamiętać i zmieniać optykę. Leslie, dlaczego zapominamy? Leslie, what's... My opinion on why we forget is because it is more convenient to do so, and because there's a way in which the city wants us to only be economic subjects, to go out and to produce and to contribute to the economic growth of the city. You know, that the capitalist city is all about work and productivity and economic expansion. And incorporating activities that don't seem to generate profit, like caregiving or rest or pleasure, just falls outside of that, and it doesn't, seem to contribute to what some believe the city is supposed to be. So I think there is sometimes an intentional forgetting of those more sensitive elements so that we are encouraged to be those hard workers and to contribute to the system as it is. Myślę, że zapominamy dlatego, że jesteśmy wygodni. Traktujemy miasto jako przestrzeń, która właściwie służy tylko aktywności ekonomicznej, która ma zapewnić nam dobrobyt, która ma przynosić zysk, a te wszystkie sprawy, które bezpośrednio i w widoczny sposób go nie przynoszą, są pomijane. Sprawy takie jak odpoczynek, jak przyjemność, to wszystko nie jest uwzględniane w planowaniu, ponieważ cały czas pokutuje wizja miasta jako czegoś, co powinno generować, przynosić jakiś zysk. Na to jesteśmy w planowaniu miasta nastawieni. To się powinno zmienić. No, dziękuję. Więc teraz proszę mi powiedzieć, czy albo może dlaczego włączenie kobiet w proces decydowania pomoże w rozwoju miasta? Tak, kobiety stanowią ponad połowę wszystkich użytkowników miast, dlatego wydaje mi się w jakiś sposób naturalne i niezwykle istotne, żeby usłyszeć tę ich perspektywę. I jeżeli chcemy wiedzieć o ich potrzebach i usłyszeć je i włączyć je faktycznie w korzystanie z przestrzeni miejskiej na takich równych zasadach, no to wydaje się to takim naturalnym krokiem, żeby włączyć je też w proces decydowania o tym, jak te miasta będą wyglądać. Ale też wydaje mi się, że odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana i szukałabym takiego szerszego spojrzenia, że nie chodzi tylko o włączenie kobiet w proces planowania, ale w ogóle o założenie, że różnorodność w zespole decydentów jest czymś niezwykle istotnym i że odpowiedzialność za to, żeby kobiety mogły uczestniczyć w korzystaniu z tej przestrzeni publicznej, nie leży tylko na nich, ale na wszystkich ludziach, którzy planują miasta. I wobec tego uważam, że kluczem jest to, żebyśmy właśnie wszyscy poszerzali swoje horyzonty i wszyscy uczyli się być bardziej czuli na potrzeby bardzo różnych ludzi w miastach. Ja mam trochę problem z tym pytaniem, bo to chyba, bo tak jak się mówi o włączaniu kobiet, no to się często w dużej mierze chodzi o osoby pełniące role rodzicielskie. Prawda? To tam duża część tej genderowej architektury właśnie mówi o opiekowaniu się ludźmi, zarówno tym opiekowaniu się młodszymi ludźmi, jak i opiekowaniu się starszymi ludźmi, no bo tym się zajmują w Polsce kobiety, więc to tak powinniśmy, znaczy tak ja czytam to pytanie. Powinniśmy na pewno włączać też dzieci w ogóle, bo jak się patrzy z perspektywy dziecka, okazuje się, że to, co jest na wysokości naszego kolana, jest na wysokości cudzego wzroku, że ktoś się nie porusza równie szybko. Zresztą dziecko porusza się z tą samą prędkością, co osoba z niepełnosprawnością i mniej więcej ten wzrok jest na tym samym poziomie. Więc trzeba po prostu projektować z różnych perspektyw, nawet jeżeli nam to się wydaje głupie, nadmiarowe, niepotrzebne, wydziwnione, modne,
akurat w tym momencie, bo to też jest dla nas rozwijające. Ja na przykład mam takie doświadczenie, że pierwszym moim takim testem na przestrzenie, które są dostępne, była kampania samorządowa, gdzie dużo pracowaliśmy z osobami, które pracują z niepełnosprawnościami i od tamtej pory ja widzę te wszystkie haczyki, wieszaki za wysoko, te wszystkie schodki bezsensowne, te za wąskie drzwi, że projektowanie z różnych perspektyw, nawet jak nie jesteśmy tą osobą, po prostu na stale zmienia nasze dyspozycje poznawcze i wydaje mi się, że nawet jak można patrzeć tak super egotycznie, że to nawet nas rozwija, po prostu rozwija to nas jako ludzi i sprawia, że nie jesteśmy w takim tunelowym myśleniu, tylko jesteśmy w stanie po prostu zobaczyć więcej, więc też inaczej uczestniczyć w ogóle w tej wspólnocie miejskiej, prawda, którą tutaj razem tworzymy. Powiem w skrócie, że tak naprawdę wydaje mi się, że widzimy więcej kobiety, ale jestem bardzo za tym, żeby jednak łączyć te pola widzenia i niestety moje doświadczenie wskazuje jednoznacznie, że to wszystkie wydarzenia z zakresu zarządzania administracją to w 99% mężczyźni i przy stole spotykałam najczęściej mężczyzn i to najczęściej z mężczyznami rozmawiałam i rozmawialiśmy w takich naprawdę dwóch kompletnie odrębnych obszarach. Ja mówiłam o tym, że i byłam fanką toalet publicznych w przestrzeniach publicznych i ciągle o tych kiblach rozmawiałam i ciągle i namiętnie mówiłam o ich użytkowności, o dostępności i mówiłam z perspektywy mojej babci, która miała park za oknem, a nigdy do niego nie mogła wyjść, dlatego że nie zdążyłaby do niego dojść, bo musiałaby już wrócić, ponieważ nie było tego, co było dla niej najważniejsze, żeby doświadczać tej przyrody, która jest niezwykle ważna. Więc dla mnie pasją było projektowanie i zastanawianie się, w których przestrzeniach publicznych te toalety są najważniejsze, a dla mężczyzn, którzy siedzieli przy tych stołach, najważniejsze były boiska i tylko i wyłącznie boiska i obiekty sportowe, ale oczywiście jedno i drugie jest bardzo potrzebne, dlatego widzimy trochę więcej. Może my nie jesteśmy tak bardzo nastawione na spektakularne jakieś rzeczy, które właśnie można pokazać w obrazach i wizualizacji, bo tych moich toalet średnio tak pokazywać, że moja działalność polega na tym, że mam 3 na swoim koncie i w ogóle z tego się strasznie cieszę. Natomiast jak mężczyźni pokazują stadiony i boiska, no to tam już naprawdę piłka w grze i jest fajniej. Ja się zgadzam z tym, co było powiedziane, ale przeraża mnie, że w 2021 roku pytamy się o to, co nam da włączenie kobiet do rozmowy o projektowaniu. W sensie to jest tak przerażające, że stanowiąc 50% społeczeństwa rozmawiamy o ich kobietach, co one kobiety nam wniosą do projektowania, że powiem szczerze, że to jest po prostu smutne. Tak at the end of the day mi jest smutno. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym mówili i bardzo się cieszę, że od czasów, jak ja studiowałam wzornictwo, nie było to tak dawno temu i było nas na wydziale mniejszość, to teraz ja mam większość studentek i to w ogóle fantastycznie, ale ten dyskurs i to jeszcze teraz w branży, w której siedzę w ogóle bardzo namacalny, kosmicznej, o tym, ile mamy kobiet i gdzie one są i to są one kobiety i ich włączenie w rozmowę jest przerażające, więc wniesie wszystko, co powiedziały dziewczyny przede mną, ale bardzo bym chciała, żebyśmy już nie rozmawiali o jakimś parytecie, tylko żeby to było oczywiste, że mamy ich ludzi i ci ludzie mają po prostu różne płcie. Ale można powiedzieć, że to dobrze, że zmienia się wyraźnie ta perspektywa. Leslie Kern, mam nadzieję, że jest z nami, słucha nas i odpowie, co daje włączenie kobiet w proces planowania i decydowania o mieście. Why is it important? Well, once again, I agree with everything that my fellow panelists have said. They've put it so well. All of the things that get missed when women are excluded, and perhaps I would just re-emphasize the importance of women's perspective, because women are still responsible for so much of the care work that happens in society. But unfortunately, we tend to have this separation or this belief that care work is different than the work that happens in the office or the school or the factory, without recognizing that without care work, none of that other work can happen. I think maybe during the pandemic, people started to realize that a bit more, that without care, you can't have the economy.
And without listening to women, you can't understand what the needs of the family and the home are. But we many times separate these things, so care work just happens in the home. It's not an issue for cities to look at. And the public world of work, that's where we put all of our energy. But we have to start recognizing that those things are totally linked to one another. They are not separate. And I believe that when we include more women's perspectives, then we can really start to understand that at a deeper level and hopefully have that become the normal way of thinking. But I certainly agree with the point that it is very frustrating that in 2021 we have to continue to have these conversations, and a lot of times feminist and women's perspectives are not part of the education of architects and planners and designers, and we really need to change that too. Chciałabym tutaj zgodzić się z wszystkimi moimi przedmówczyniami. Tutaj rzeczywiście podzielam ich zdanie. Natomiast z mojej perspektywy to, w jaki sposób kobiety mogłyby być włączone do planowania miasta, związane jest głównie z ich rolą jako osób, które zapewniają opiekę, które opiekują się domem. To bardzo często nie jest w ogóle brane pod uwagę przez osoby, które podejmują jakieś decyzje. To, że gdzieś tam może się odbywać jakaś praca w biurze, przecież zależne jest od tego, że ktoś z drugiej strony zapewnia opiekę w domu. Te dwie rzeczy powinny być połączone, nigdy nie powinny być odseparowane. I dlatego też uwzględnienie tych dwóch perspektyw jest niezmiernie ważne. To się powinno zmienić. Również zgadzam się z tym, że jest bardzo frustrujące to, że teraz w XXI wieku my ciągle musimy się o to dopominać, że ciągle ta dyskusja się musi toczyć, że sprawy związane z zapewnianiem opieki w dalszym ciągu nie są jakoś wplecione w sylabusy, w program nauczania architektów, ludzi, którzy podejmują decyzje, że to wszystko w dalszym ciągu musi być przez kogoś promowane. Musimy się o to cały czas dopominać. Szczególnie w tych czasach pandemii zostało nam to uświadomione w dosyć dobitny sposób, jak bardzo funkcjonowanie gospodarki, ekonomii zależy od tego, że opieka na którymś poziomie jest zapewniona, że jest ktoś, kto się tym wszystkim zajmuje, żeby normalna praca gdzie indziej mogła się odbywać. No to porozmawiajmy o przyszłości, albo porozmawiajmy o wzorach życia. Przyjrzałam Przestrzeń Marzycieli, miasto jako projekt utopijny, no i zobaczyłam, że właśnie wszystkie utopie były tworzone przez mężczyzn. Czy to jest tak, że mężczyźni są tych dużych idei, a kobiety od niezapisanej codzienności? Czy może znają panie takie feministyczne, kobiece utopie? Niestety mamy na to, co może najciekawsze, powiedzmy sobie 10 minut, żebyśmy mogły wreszcie z czułością podsumować tą godzinę, ale spróbujmy. Utopię kobiet. To ja spróbuję tak krótko. Chciałam się odnieść do tego, co pani Joanna mówiła na początku. Wydaje mi się, że to takie pozytywne podejście, skupienie się na tym, żeby pamiętać jakieś dobre rzeczy, to, że się faktycznie da tą rzeczywistość zmienić, to jest coś, czego mamy teraz trochę kryzys i co jest strasznie potrzebne. I wydaje mi się, że takie utopie mogą być świetnym narzędziem do tego, żeby zacząć z kobietami rozmawiać, żeby w nich obudzić taką odwagę do tego, żeby wyobrazić sobie inną rzeczywistość miejską i żeby sobie po prostu wyjść poza te ramy, w których działamy i zastanowić się nad tym, jak to by mogło funkcjonować. Wydaje mi się, że to jest strasznie ciekawe narzędzie, z którym można by popracować w mieście. No właśnie o tych utopiach, znaczy ja właśnie nie chcę mówić o utopiach tworzonych przez mężczyzn, bo jest coraz więcej takich projektów tworzonych przez kobiety. Ja mam taki obrazek, który często pokazuję na panelach. Jest to obraz Jessiki Perlstein, który jest ilustracją do książki takiej ekofeministycznej działaczki San Francisco Starhawk. I jej tłumaczenie Święty Piąty Żywioł zresztą wyszło po polsku.
Ale jeżeli chciałabym, żeby Państwo zapamiętali dwie rzeczy z tego, co dzisiaj mówię, no to jedna to jest to, że jest taki nowy nurt w myśleniu o przyszłości utopijnej, który się nazywa solarpunk. I jak się wrzuci z hashtagiem solarpunk na Instagrama, to można tam znaleźć dużo ludzi, którzy tworzą narracje, tworzą projekty, tworzą obrazy i sztukę, więc bardzo polecam. A druga rzecz jest taka, że są te narracje już w ekonomii i taką narracją jest ekonomia obwarzanka Kate Raworth, która mówi o systemowym podejściu do przyszłości, które jest bardzo proste, a jednocześnie jest czymś, co jest taką narracją mediacyjną. Tam jest taki wątek, że wewnętrzny okręg to są potrzeby społeczne, są tam kwestie związane z demokracją, mieszkaniówką, dostępem do zasobów, zewnętrzny to jest wyporność środowiska, ale to też jest taka narracja, która tworzy pomost pomiędzy takim oświeceniowym myśleniem naszej cywilizacji, a mądrością rdzennych ludzi, która jest oparta na cyrkularności, na spirali, na porach roku. Więc to są takie rzeczy, które już mamy. Mamy je po polsku, możemy ich używać, dzielić się nimi. I powinniśmy na nich skupiać uwagę bardziej niż na takich wizjach przyszłości, które ja sobie roboczo nazywam retrofuturo, tak? To wygląda tak, że jest dużo stali, czerwieni, te takie samoloty latające, 5G. W takim filmie Piąty Element to bardzo dobrze widać, tak? Takie... No i nie wiem, ja w takiej przyszłości nie chcę żyć, więc polecam Państwu solarpunk jako punkt odniesienia do dalszych eksploracji, bo no tam się tworzy ruch wokół tego, można się do niego dołączyć, będzie nas więcej. Dla mnie utopie to wyobrażone przyszłości i pewnie z nich czerpać powinniśmy do myślenia o tym, jak teraz tu zaprojektować tą przestrzeń najlepszą dla siebie. Więc wyobrażenie tego, jak chcielibyśmy żyć, jest też odpowiedzią na nasze potrzeby, bo te wyobrażenia biorą się z jakiegoś naszego poczucia, że chcielibyśmy w takiej idealnej, być może nieistniejącej rzeczywistości funkcjonować. Jestem zwolenniczką też i fanką knucia takiego pojęcia jak realne utopie. Znaczy chciałabym, żebyśmy z tych utopii wyobrażonych próbowali nakreślać rzeczywistość dnia dzisiejszego, pragmatycznie i realistycznie do nich podchodząc. Czyli jeśli widzę w przyszłości potrzebę bycia w silent mieście i w ogóle w slow mieście, to co ja mogę dzisiaj zrobić z punktu widzenia pragmatycznego, żeby do takiej przyszłości wyobrażonej jakoś dochodzić. Brałam udział w takim, wydaje mi się jednak utopijnym projekcie tutaj w województwie. Dzisiaj obserwuję jego rozwój. No i tak, był utopią, ale bardzo dużo dobrych rzeczy po drodze się też wydarzyło. Ja też mam takie spostrzeżenie, że nie mamy tych starych utopii kobiecych, bo kobiety były gdzie indziej, nie miały możliwości tworzyć tych utopii, bo tak jak wspomniała Leslie, no, rola kobiety była ściśle przypisana do roli społecznej. Ale teraz na przykład jak patrzę na swoje studentki, a prowadzę dość dużo zajęć z designu spekulatywnego. A 3 dni temu siedziałam w jury Young Polish Designers, który był dedykowany Lemowi i designowi spekulatywnemu. To widzę, że te utopie realne, w sensie oparte o wiedzę naukową, już są. I że my wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, staramy się tworzyć jakieś alternatywne rzeczywistości, które pomogą nam stworzyć coś, w czym będziemy w stanie funkcjonować. I ja akurat to widzę bardzo pozytywnie, w sensie widzę, że te dziewczyny to tworzą, myślą o tym i ta narracja już jest, więc jest kwestia tylko, żeby do niej dołączyć. Świetnie, dzięki. Leslie Kern i prawie ostatnie pytanie o feministyczne utopie. It's interesting because women have been designing homes, communities, and cities for well over 100 years. The utopian aspects of these older visions often involved rearranging space and rearranging social roles so that women were not isolated in the home.
and so that women were not the only ones responsible for caregiving. So, for example, some of these early utopias involved houses with no kitchens. So the idea was that food preparation would happen outside the home. And they also involved designs for communal childcare and for the kind of socialization of other forms of caregiving responsibilities. So these utopias tried to turn the home inside out and to put many of the functions of the home into public. And I think there's a lot that we can learn from that even today. We can explore ways to bring care and sensitivity into the public realm instead of keeping it tucked away in the private home. Wydaje mi się, że te utopie mają już swoją pewną historię. Kobiety były w jakiś sposób częścią planowania, wymyślania koncepcji miasta. Ta sytuacja już istnieje od ponad 100 lat i pojawiały się takie koncepcje, żeby na przykład wyprowadzić kuchnię z domu, żeby przygotowywanie jedzenia odbywało się w przestrzeni publicznej, albo funkcje związane z zapewnieniem opieki dzieciom, żeby to też mogło odbywać się w jakiejś takiej przestrzeni poza domem. To wszystko wiązało się z pewnego rodzaju wywróceniem domu do góry nogami, tego co dotychczas było tak w wygodny sposób upychane w przestrzeni domowej, mogło też znaleźć swoje miejsce w przestrzeni publicznej. I wydaje mi się, że tutaj z tych utopii, które się już pojawiały, moglibyśmy się czegoś nauczyć. Moglibyśmy się nauczyć tego, że właśnie tego typu działania, które dotychczas miały miejsce jedynie w domu, powinniśmy myśleć o tym, żeby znaleźć również dla nich miejsce w przestrzeni publicznej. Myślę, że w nowoczesnym designie miasta tego typu utopie mogłyby w jakiś sposób zostać wcielone w życie. Jeśli cokolwiek chciałabym teraz wcielić w życie, to żeby było nieco cieplej, bo widzę, że Państwo po drugiej stronie Rawy bardzo zmarzli. My mamy kocyki, więc no, muszę pocieszyć, że to już ostatnia krótka runda, bo przechodzimy do tego najważniejszego słowa, do czułości. Ja przypomnę, że to Olga Tokarczuk powiedziała, że czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. Jest spontaniczna i bezinteresowna i wykracza daleko poza empatyczne współodczuwanie. Jest raczej świadomym, choć może trochę melancholijnym, współdzieleniem losu. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współpracujący i od siebie zależny. Czułość. 3 słowa. Ja będę stała za paniami, będę je zapisywać. To dla mnie miasto czułe realizuje się w takich 3 słowach: dialog, empatia i wielogłos. To też empatia, bioróżnorodność i może ciało. Empatia, Bioróżnorodność. i Ciało. To ja dołożę więcej niż empatia, bo dla mnie czułość to więcej niż empatia. Życzliwość i troska. Troska jest chyba tym głównym słowem, które mi przychodzi na myśl. Mi przychodzi słowo bliskość, ale właśnie w tym czułym kontekście, nie tłocznym, tylko bliskość, cisza i spokój.
Leslie, 3 słowa. Czym jest czułe miasto? Humane. Opieka i współzależność. Opieka? Tak. Współzależność. Humanitarny, opieka, współzależność. Te 3 słowa. A miasto czułe. Empatia i więcej niż empatia. Dialog, wielogłos, bioróżnorodność, ciało, życzliwość, troska, bliskość, cisza, spokój, współzależność, humanitarność, opieka. Dziękuję serdecznie panelistkom, zwłaszcza dziękuję Państwu, tym, których widzimy, tym, którzy wytrwali i tym, których nie widzimy, a którzy są z nami na tak zwanym online. Bliskość, opieka, ale nie zapominajmy o ciele, ogrzejcie się teraz mocno. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego, zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich i promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Dowiedz się więcej na www.metropoliagzm.pl. Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności. Nowe perspektywy, szersze horyzonty, środowisko i walka ze zmianą klimatu, włączanie i różnorodność, transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym. Nowa perspektywa finansowa 21-27.